No w telewizji przecież cały czas mówili, że strajki są na Wybrzeżu, są że w Stoczni, w Szczecinie tam za tego. No ale byli organizatorzy, którzy się zajmowali tym i trochę zwlekali się tego. Czekali, może tam te strajki tam skończą, dogadają się za tego. No ale to się przeciągało i w końcu Seweryn Jaworski wraz z Karolem Szandurskim zorganizowali w Hucie strajk. No to powstały komitety strajkowe i komitet strajkowy na każdym wydziale był komitet strajkowy. Na każdym wydziale jest radiowęzeł jest. No to jak oni tam mówili, to tu na każdym wydziale było słychać. No i oni, my żeśmy robili to, co oni nam przekazywali. Bo nikt na własną rękę, oni byli organizatorami strajku, oni za to odpowiadali. My nie mogliśmy działać na swoją rękę, tylko musieliśmy wykonywać ich polecenie. Jak coś było, że zapraszali nas, żeby przyjść tam do tej hali BH Polskiej, no to żeśmy szli. Tylko nie wszyscy, tylko to jest sami członkowie tego komitetu strajkowego. Musieliśmy zabezpieczyć podczas strajku maszyny, no, okna, wszystko zabezpieczyć, żeby jakiejś prowokacji nie było, żeby ktoś nie został ranny, czy nie daj Boże jakiś wypadek śmiertelny, bo to różnie może być, no. Nie było żadnych problemów. I to było jeszcze dziwne, że prawie wszyscy komuniści przyłączyli się do strajku. I później wszyscy się zapisali do Solidarności. Hutnicy zrobili tak zwane postulaty. I te postulaty były zawiezione. Nie pamiętam, ile tam tych punktów było. W nocy o godzinie 12 2 samochodami pojechali do Gdańska i zawieźli te postulaty tam. Nie wiem, czy to był pomysł, żeby na terenie Huty zorganizować mszę. No ale nie było księdza, no i to trzeba było szukać księdza. Ja poszedłem na Wałbrzych do księdza, ale tam był jeden tylko ksiądz i on nie bardzo chciał, żeby przyjść. Trochę się bał, no. No i później żeśmy się udali do kurii, do prymasa Stefana Wyszyńskiego. I to była propozycja, żeby przyjść do Kostki, bo tu jest więcej księży. No. I to tak zostało to zorganizowane. Pojechaliśmy, przywieźli księdza. Ksiądz Dzieszy chciał przyjechać autobusem, no ale ubranie i to nie pasowało, żeby ksiądz... No, że powiedzieli, że przywieziemy i odwieziemy. No i tak było, no. Nie, specjalnie nie rozmawiali, bo my byliśmy stremowani tacy. Trochę do tego księdza. Dopiero później po tym mszy, dopiero nam się języki rozplątały, jak ksiądz Jerzy zaczął tą homilię swoją głosić. Ludzie płakali, jedni za tego, ściskali tego księdza, pytali się, jak on się nazywa. No nikt nie wiedział, jak on się nazywa, ten ksiądz, no. No i tak to się wszystko później zaczęło się, no. Później było spotkanie takie po tej mszy, tam takie poczęstunek, tam herbata, kanapki, bo też tam nic więcej nie było. No i ksiądz tak w trakcie tej rozmowy mu pytał się, jak pracujemy, jakie warunki, jak tego, mówi, że nigdy w Hucie nie był. No to został później zaproszony podczas tego strajku, żeby Hutę zwiedził. No i to później takie były spotkania u niego. No, był takim księdzem, że on wszystkich przyjmował, no. Ja też byłem u niego, bo to było przed mszą za ojczyznę. I byłem też u niego. To tak, pamiętam, czy mam dzieci, czy tego z pół godziny tam byłem, to mi nadawał dla dzieci takich długopisów tam różnych za tego. Także taki sympatyczny facet, no. Zawsze chodził tak na czarno ubrany, czarny sweterek, orzełek miał przypięty. Tutaj, nie wiem, czy z prawej, czy z lewej strony. No i został takim naszym hutniczym ulubieńcem, no.